Witajcie towarzyszki i towarzysze. Nie da się przeoczyć, że prawica zrobiła z manipulowania historią nową dyscyplinę sportową. Szczególnie gdy chodzi o definiowanie co było, a co nie było prawicowe. Stąd też można spotkać prawicowców, którzy twierdzą, że nigdzie lub prawie nigdzie na świecie nie ma kapitalizmu. Takich prawicowców, którzy uważają, że jedyna prawdziwa prawica to monarchiści. W końcu spotykamy też takich, o których dziś trochę opowiemy, którzy uważają narodowy socjalizm, szerzej znany jako nazizm, za ideologię lewicową. Oczywiście świat wykreowany na narracji, że nazwa definiuje praktykę, byłby fałszywym obrazem świata. Idąc za tokiem rozumowania, że narodowy socjalizm to socjalizm, bo zawiera go w nazwie, jest równie mocnym argumentem jak dopatrywanie się demokratyczności, demokratycznej Kampuczy Pol Pota lub Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, tylko dlatego, że mają demokrację w nazwie. Chyba widzicie, do czego prowadzi taki argument? Przyjrzyjmy się zatem bliżej, ile socjalizmu było w narodowym socjalizmie. Zacznijmy od tego, że za rządów Adolfa Hitlera rozpoczął się proces masowej prywatyzacji przedsiębiorstw, które do tej pory były zarządzane przez państwo. Jedyny warunek, jaki stawiali naziści kapitalistom, była zgoda na realizację zamówień państwowych i zakaz podwyższania cen powyżej poziomu ustalonego przez nazistowski rząd. Pozostałe kwestie były całkowitą samowolką korporacji. Naziści nawet wyciągnęli dłoń w kierunku przedsiębiorców, delegalizując związki zawodowe, zastępując je organizacją DAF, niemieckim frontem pracy. Była to organizacja będąca oficjalnie nazistowskim związkiem zawodowym, mającym promować solidaryzm klasowy w imię tzw. dobra narodu i rasy. Faktycznie jednak było to wyłącznie narzędzie propagandowe, mające rozbroić klasę robotniczą z możliwości strajkowania i organizowania się. Solidaryzm klasowy kończył się tam, gdzie pojawiły się wpływy, tak więc burżuazja formalnie zrzeszona w DAF nie musiała solidaryzować się przy pracy z robotnikami. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy to właśnie był socjalizm, to przypomnę, że największymi beneficjentami polityki nazistowskiej były takie firmy niemieckie jak IG Farben, Opel, Volkswagen, Hugo Boss, Dr. Edgar, Bayer, Krupp, BMW, a nawet amerykańskie firmy takie jak Ford czy Kodak. Henry Ford nawet domagał się po zakończeniu II wojny światowej odszkodowania za zbombardowane fabryki, które założył na terenie III Rzeszy. Te firmy nie miały nic przeciwko wykorzystywaniu taniej siły roboczej w postaci więźniów obozów koncentracyjnych, ani odkupywaniu za bezcen majątku podbitych narodów. Obecni właściciele koncernu Dr. Edgar ujawnili, że ich przodkowie zaczęli wspierać nazistowski reżim jeszcze przed wojną. Richard Kasselowski, który stał na czele firmy do 1944 roku, był gorliwym wyznawcą Hitlera. Partnerów handlowych podobno obdarowywał nawet wydaniami Mein Kampf. Chętnie też chwalił się spotkaniami z Führerem. Spółka Dr. Edgar otrzymywała liczne korzyści finansowe ze strony reżimu, na przykład możliwość zakupu za bezcen browaru Groterian, odebranego wcześniej żydowskim właścicielom. Niemniej wspierali nazistów Amerykanie. Już w latach 20. Heinrich Himmler uważał Henry'ego Forda, twórcę imperium motoryzacyjnego, za, cytuję, jednego z najbardziej wartościowych bojowników naszej sprawy. Chodziło oczywiście o antysemickie poglądy amerykańskiego przedsiębiorcy, który wydawał tygodnik The Dearborn Independent, służący mu do krytyki nacjonalizmu żydowskiego. Na jego łamach opublikowano m.in. serię artykułów pod tytułem Międzynarodowy Żyd – najważniejszy problem świata. Sam Ford także pozytywnie odnosił się do działań przyszłego Führera i potajemnie finansował NSDAP w latach 20. Po dojściu nazistów do władzy panowie zostali przyjaciółmi. Ford miał w zwyczaju na urodziny dawać Hitlerowi prezent w postaci czeku na 100 000 marek. Niemiecki dyktator zrewanżował się Fordowi rok przed wybuchem wojny, odznaczając go Orderem Orła Niemieckiego. Było to najbardziej prestiżowe odznaczenie, jakie III Rzesza mogła przeznaczyć cudzoziemcowi. Należy także pamiętać, że nazizmem nie kierowała żadna głębsza doktryna gospodarcza. W tej kwestii panował skrajny pragmatyzm. Wszystko to, co służyło celowi stworzenia tzw. przestrzeni życiowej dla Aryjczyków oraz to, co sprzyjało zwiększaniu efektywności eksterminacji Żydów, Cyganów i Słowian, było w oczach nazistów dobre. Dlatego też zdecydowali się oni na korporacjonizm. Świadomość klasowa robotników byłaby czynnikiem przeszkadzającym w rozkręceniu machiny wojennej. Wojna jest jak najbardziej pożądana przez kapitalistów.
ze względu na ogromną dochodowość przemysłu ciężkiego. Wojna jest jednak całkowicie wbrew interesom robotników. Zatem zwykłą pragmatyczną kalkulacją dla nazistowskich celów socjalizm się zwyczajnie nie opłacał. Hitler miał więc prosty wybór: wesprzeć tych, którym wojna jest na rękę. Niektórzy bardziej wnikliwi widzowie zapewne widzieli przemówienia Hitlera, który nazywa Niemcy krajem socjalistycznym. Jednak co on miał właściwie na myśli, mówiąc słowo socjalizm? Nie widzę lepszego sposobu, by się o tym przekonać, niż zacytować go. Socjalizm to jest w ogóle niefortunne słowo. Co socjalizm naprawdę oznacza? Jeśli ludzie mają coś do jedzenia i jakieś przyjemności, to wtedy mają socjalizm. Koniec cytatu. Tak Hitler tłumaczył, czym dla niego jest socjalizm nazistowskim liderom partii w 1929 roku. Można zatem śmiało założyć, że hitlerowski socjalizm to de facto kapitalistyczne państwo opiekuńcze, czy jak to naziści lubili określać, kapitalizm ludowy. Nie dziwi to, jeżeli przypomnieć sobie politykę Bismarcka, którego naziści bardzo szanowali. Poszedł on na ustępstwa, realizując część postulatów partii socjalistycznych i związków zawodowych, żeby oddalić groźbę rewolucji. Bismarck za socjalizm wówczas uznał stan, gdy robotnicy i kapitaliści wspólnie pracują dla dobra państwa. To znaczy, gdy da się pewne ustępstwa w postaci państwa opiekuńczego i doda do tego propagandę solidaryzmu klasowego. Jak łatwo się domyślić, solidaryzm klasowy nigdy nie wypalił. Piękne słowa i ograniczone ustępstwa nie likwidują antagonizmów klasowych. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy naturę nazizmu i dlaczego nazywanie go ideą lewicową czy nawet socjalistyczną jest błędem i manipulacją. Dziękuję za uwagę. Przypominam o kliknięciu subskrypcji i dzwoneczka. Do następnego.